Cześć! Jak myślisz, ile w jednym wyrażeniu może być sprzeczności? Kwas moczowy nie jest rutynowo oznaczany w moczu, jak sugeruje nazwa tego badania. Jednakże w przeważającej większości wydalany jest przez nerki. Odpowiada za okropne bóle stawów, chociaż przewrotnie tworzy kryształy. Zapraszam na słów kilka o kwasie moczowym. Kwas moczowy to efekt przemiany materii, jak wiemy, której powstrzymać nie można. Jego stężenie zależy od równowagi procesów syntezy i wydalania z organizmu, a produkowany jest z zasad purynowych, jako końcowy produkt ich przemian. Najogólniej rzecz biorąc, degradacja zasad purynowych odbywa się w wielkiej ludzkiej fabryce leżącej w prawym podżebrzu, w wątrobie. Wszystko dzieje się za sprawą enzymów, których zadaniem jest przekształcenie i wydalenie produktów przemiany materii właśnie pod postacią kwasu moczowego. Gdy mówimy o dnie moczanowej, chorobie nerek czy chorobach rozrostowych, wówczas na myśl przychodzi nam poziom kwasu moczowego. Aby zrozumieć choroby, które związane są z akumulacją kwasu moczowego w organizmie, najpierw należy zrozumieć metaboliczne podstawy. Puryny to zasady azotowe. W organizmie wyróżniamy pulę egzogenną oraz endogenną puryn. Ilość egzogennych puryn związana jest ściśle z dietą. Udowodniono, że białka zwierzęce istotnie przyczyniają się do tej puli zasad azotowych. Na ten poziom puryn wydaje się bezapelacyjnie, że mamy wpływ, możemy ten poziom kontrolować. Ale pozostaje jeszcze pula endogenna puryn, produkowanych przez sam organizm, które stanowią najważniejszy element kwasów nukleinowych. Jak podpowiada logika, na ten poziom wpływu raczej nie mamy. Dlaczego puryny muszą być produkowane? Z bardzo prostego powodu. Odgrywają tak wiele ważnych funkcji w komórce, że po prostu nie może ich zabraknąć. O pierwszej już wspomniałam, stanowią substrat dla monomerycznych prekursorów kwasów nukleinowych DNA i RNA. Puryny są komponentami strukturalnymi niektórych koenzymów. Odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu płytek krwi oraz mięśni. Mają wpływ na metabolizm energii, na neurotransmisję oraz są zaangażowane w transdukcję sygnałów, to znaczy biorą udział w procesie przekazywania, regulacji i koordynacji informacji pomiędzy komórkami. Wykazano jednoznacznie, że wszystkie komórki organizmu potrzebują odpowiedniej i zrównoważonej ilości puryn do wzrostu, proliferacji i przeżycia. Z drugiej jednak strony, nadprodukcja kwasu moczowego stanowi coraz większy problem w chorobach ludzkości. Niestety jako jedyni zostaliśmy pozbawieni urykazy, enzymu, który przekształca kwas moczowy w alantoinę. Ta z kolei jest związkiem łatwo usywalnym z moczem. Pozostaje już tylko przyjrzeć się, jak przebiega metabolizm kwasu moczowego w organizmie, by przeanalizować, dlaczego związek ten jest coraz to większym wyzwaniem medycyny. Metabolizm kwasu moczowego należy rozpocząć od zasad azotowych, stanowiących jego źródło. Monofosforan guaniny, GMP, w wyniku działania nukleotydazy jest przekształcany w guanozynę, natomiast monofosforan adenozyny, AMP, jest przekształcany w inozynę na dwa różne sposoby. W pierwszym mechanizmie najpierw dochodzi do enzymatycznego usunięcia grupy aminowej przez deaminazę celem utworzenia monofosforanu inozyny, IMP, a następnie dochodzi do defosforylacji z nukleotydazą w celu utworzenia inozyny. W drugim mechanizmie najpierw zachodzi usunięcie grupy fosforanowej przez nukleotydazę, w ten sposób powstaje adenozyna, a następnie w celu utworzenia inozyny zachodzi proces deaminacji tego związku. Kolejno nukleozydy, inozyna i guanozyna podlegają dalszym przekształceniom w zasady purynowe, odpowiednio hipoksantynę i guaninę przez fosforylazę nukleozydów purynowych PNP. Hipoksantyna jest następnie utleniana do ksantyny w wyniku działania oksydazy ksantynowej, a guanina jest deaminowana do ksantyny poprzez deaminazę guaninową. W ostatnim etapie metabolizmu ksantyna jest ponownie utleniana przez oksydazę ksantynową,
tworząc produkt końcowy kwas moczowy. Przy fizjologicznym pH krwi, czyli w zakresie 7,35–7,45, kwas moczowy jest słabym kwasem o stałej dysocjacji równej 5,8. Stała dysocjacji określa nam moc kwasu. Tym samym im mniejsza stała dysocjacji, tym moc kwasu jest większa i na odwrót. Co to oznacza w praktyce? Że kwas moczowy jako słaby kwas nie dysocjuje całkowicie w roztworze, a reakcja ta jest dodatkowo odwracalna. Rozpuszczalność kwasu moczowego w wodzie można określić jako niską. U ludzi średni poziom kwasu moczowego we krwi jest bliski granicy rozpuszczalności tego związku. Gdy stężenie to zostanie przekroczone, samoistnie tworzą się kryształy kwasu moczowego, sole kwasu moczowego w postaci moczanu sodu, co prowadzi do ich odkładania się w stawach, ścięgnach i innych tkankach oraz do wystąpienia kamicy nerkowej. Zależność pomiędzy ilością moczanu we krwi a tworzeniem się kryształów jest liniowa. Stężenie kwasu moczowego laboratoryjnie może być mierzone we krwi, w moczu i w wydychanym powietrzu. Jednakże należy pamiętać, że przed oznaczeniem moczanu w moczu może być konieczna jego alkalizacja, czyli zmiana odczynu kwaśnego na zasadowy. Działanie to ma na celu zapobiec krystalizacji moczanu kwasu moczowego, do której dochodzi, gdy pH moczu jest niższe niż 5,75. Nerki odpowiadają za eliminację większej części kwasu moczowego, około 2/3, podczas gdy przewód pokarmowy eliminuje 1/3 tego związku. Hiperurykemia jest kluczowym czynnikiem ryzyka rozwoju wielu zaburzeń, m.in. dny moczanowej, chorób sercowo-naczyniowych czy chorób naczyniowo-mózgowych. Diety bogate w purynę lub fruktozę mogą przyczyniać się do wysokiego poziomu kwasu moczowego. Udowodniono, że fruktoza jako unikalna cząsteczka cukru szybko wyczerpuje ATP, energię potrzebną do metabolizmu kwasu moczowego, tym samym zwiększając jego ilość. Z badań przeprowadzonych na gryzoniach wynika, że po spożyciu fruktozy dochodzi u nich do drastycznego wzrostu kwasu moczowego. Udowodniono także, że na stężenie kwasu moczowego ma również wpływ ekspozycja na ołów. Kwas moczowy jako naturalny, nieenzymatyczny przeciwutleniacz odgrywa istotną rolę w zatruciu ołowiem. Dynamicznie wzrasta, stanowiąc podstawowy antyoksydant krwi, zaangażowany głównie w usuwanie natlenu azotanu. Wydaje się, że kwas moczowy to nie tylko produkt uboczny metabolizmu puryn. Jest szczególnie istotny i odgrywa kluczowe role w fizjologii człowieka, dlatego warto poznać jego właściwości, a może i tajemnice. Profilaktycznie i od zera. Tylko literatura uczyni z nas bohatera. Do usłyszenia.